Cześć, z tej strony Mateusz Troka. Spotkałem się dzisiaj z Maćkiem Kucharskim, by przetestować nową okładzinę Butterfly'a Teanergy Hard. Maciek, wcześniej grałeś Teanergy zwykłym 0.5 i teraz co? Zmiana na hard, na plus czy na minus? Wydaje mi się, że jest lepsze do mojego stylu gry, ponieważ jestem obrońcą i przydadzą mi się raczej twarde okładziny. Maciek, na jakiej desce dzisiaj testowałeś te okładziny? Testowałem na desce, na której gram na co dzień. Jest to Butterfly Yose Hugh. To jest deska defensywna. Potwierdzam. Nie, dobra, bez żartów. Z mojej strony ja grałem deską, którą gram od 2 lat chyba, albo nawet 3. Jest to Zhang Jike Tamka 5000. Bardzo szybka deska, off plus, z karbonem jakimś. No, jest moc, nie? Ogólnie. Z mojej strony bardzo na plus bym ocenił tutaj rotację i szybkość, no, która jest według mnie dużo wyższa niż zwykła Teanergy 0.5. Maciek, jak u Ciebie? Według mnie dużo więcej rotacji można nadać, ale jest ona troszeczkę wolniejsza. A tutaj bym się nie zgodził. Jeśli jesteś dobrze ustawiony, dobrze zadziałasz ciałem, technicznie wszystko gra, no to jest jakby efekt taki, że piłka po prostu pędzi. Znaczy, to raczej przy piłkach ciętych, jak chce się zagrać na raz, ale przy kontrach bądź grze szybkiej ze stołu, ten Energy 0.5 jest troszkę szybszy. Według mnie, jeśli dobrze zadziałasz nadgarstkiem, luźno i potem nadasz piłce rotację, no to jest bardzo duża. No, przy sytuacji, gdzie jesteś ustawiony idealnie pod piłkę, masz dużo czasu, to leci dużo szybciej piłka, ale jak mówiłem, przy grze szybkiej ze stołu jest jednak troszkę 0.5 szybsza. No, wydaje mi się, że jakby osoby, które preferują styl taki bardziej lupowy, można powiedzieć, topspiny są takie z większą parabolą niż takie płaskie, no to rzeczywiście Teanergy 0.5 wygrywa. Natomiast dużo fajniej jak się gra, jeśli dobrze ją piłkę zaatakujesz, to dużo więcej frajdy jest z grania z Teanergy 0 Hard. No, nic dodać, nic ująć. Kolejnym aspektem, który chciałbym tutaj poruszyć, to jest serwis i blok pierwszej piłki. Przy moim serwisie dużo bardziej musiałem się skupiać, żeby piłkę zagrać dobrze rotacyjnie i wtedy ona jest niska, krótka, ale jakiś mały błąd i już jest wysoki serwis i dłuższy. Jak to było u Ciebie? Był serwis trochę trudniejszy, ale okładzina daje większy potencjał na nadanie
dużo większej ilości rotacji do serwu. To prawda. Na przykład jak grałem z tobą i dobrą rotację pierwszą wrzuciłeś, no to miałem bardzo duże trudności, żeby zblokować pierwszy topspin, ale bardzo fajnie na przykład się grzybowało, nie? Czyli taki aktywny blok z rotacją ode mnie. No ogólnie okładzina ta jest właśnie mocno zero-jedynkowa, ale według mnie potrzeba do niej dosyć dużo doświadczenia i nie polecam jej dla nowych zawodników. No to zgadza się. No ja gram w tenisa stołowego 17 lat, więc jakby trochę już w tym siedzę, nie? I po prostu wraz z rozwojem, nawet te zmiana piłek, szczególnie do plastikowych piłek, twardych stołów, no to jest super rozwiązanie i według mnie razem z nowymi deskami, ludzie grają coraz szybszymi, twardszymi deskami, no to już jest jakby dodatek, ostatni kropka na D, żeby po prostu wszystko fajnie, żeby nie narzekać na te piłki, że po prostu jest inaczej, ale to jest dostosowanie sprzętu do warunków, jakie tam ITTF wymyślił, że muszą być plastikowe piłki. Teraz pytanie pojawiło się takie, czy to jest ulepszona wersja Teanergy 05, czy zupełnie coś innego? Według mnie jest to inna okładzina. Jest ona dużo bardziej zero-jedynkowa. Przy grze bardzo silnej się dużo lepiej zachowuje, lecz przy grze szybkiej zestawu, jak wcześniej mówiłem, troszkę zawodzi. To prawda, miałem duże trudności, przynajmniej przy backendzie, przy stole grając. Po prostu trzeba bardzo do przodu ją zagrać, bo inaczej piłka po prostu wyskakuje. Ale to też jest związane z tym, że piłki są bardzo twarde, tymi, którymi dzisiaj graliśmy, plastikowe, trzygwiazdkowe. Czy tenis to teraz pójdzie do przodu, zmieni się, czy to jest po prostu inne rozwiązanie dla innych zawodników grających innym stylem? Jak ty uważasz? Według mnie jest to po prostu totalnie inne rozwiązanie, ponieważ jeżeli chodzi o twarde okładziny, jest dużo chińskich odpowiedników, które pewnie troszkę lepiej się sprawują. No dobra, ja miałem okazję próbować grać chińskimi i tutaj chińskie są dużo trudniejsze w ataku, zupełnie inne. Tutaj mamy jakby taki kompromis między chińską a Teanergy 05 według mnie. Można tak powiedzieć, że to jest właśnie kompromis pomiędzy europejskimi a chińskimi okładzinami. Teraz dla kogo jest ta guma tak naprawdę? Ja osobiście czekałem na takie rozwiązanie, ponieważ dla mnie Teanergy 05 były po prostu za miękkie. Grałem na samym kleju wodnym, jak oczywiście trzeba, zero tuningu i tutaj szczerze przyznam, że tak było i były za miękkie. Po jakimś czasie w ogóle nie potrafiłem już wykorzystać żadnej rotacji, nic. No i dla mnie to jest super rozwiązanie. Ja bardzo jestem zadowolony, że Teanergy, że ten Butterfly poszedł w tę stronę i wyprodukował coś takiego. Ja również czekam na tę okładzinę od dłuższego czasu, ponieważ przy obronie bardziej się przyda okładzina, która jest dobra w ataku, ale nie sprężynuje tak bardzo przy obronie. Okej, ale czy tutaj odczuwałeś na przykład takie sytuacje, że czułeś po prostu na okładzinie, że lepiej ją mogłeś wciąć, łapałeś pewniej? Jakie po prostu ogólne takie odczucie jako obrońca? Znaczy mimo tego, że miałem ją dopiero od tego treningu, to czułem, że mogłem ją bardziej zgasić, że tak powiem. Mogłem zatrzymać ją na tej desce. Co ja mogę powiedzieć jak przy ataku? Bo czułem po prostu super pewność, że wiem, że nawet jak zagram bardzo do przodu, może mniej rotacji jakby samego ruchu, szarpnięcia piłki, ustawienia się, to wiem, że ona mnie nie zawiedzie i ta piłka wejdzie w stół. Dobra Maciek, a teraz słuchaj, komu byś tej okładziny tak naprawdę nie nakleił? Nie poleciłbyś, odradził wręcz? Odradziłbym ją zawodnikom, którzy grają bardzo miękko i przy stole, jak i również zawodnikom niezbyt doświadczonym i nowym, ponieważ potrzeba pewności uderzenia do tej okładziny. Też może jakby systematycznego treningu, może nawet więcej niż raz dziennie, jak myślisz? Znaczy, no na pewno systematyczny trening, po prostu jest ona trudniejsza, wymaga więcej czasu na nauczenie się grania tym. No, można też na przykład kombinować, że miękką deskę dać, albo coś takiego, nie wiem, Al plusa jakiegoś, ale to chyba mija się z celem.
Jak myślisz? Testowanie desek strasznie dużo czasu zajmuje i do tego jeszcze pieniędzy, ponieważ tak na dobrą sprawę kupuje się to w ciemno, ponieważ jakieś specyfikacje w internecie nic nie znaczą. Trzeba mieć to w ręce i odbić. To prawda, nawet tak naprawdę jak ja kupuję nową deskę raz na 3-4 lata, to ona po prostu, potem jak już się ją dogrywa, pierwsze 2 tygodnie są zupełnie inne, potem rok później i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie o to chodzi, że ja się przyzwyczajam, jakby ją uczę się tej deski, tylko ona się zmienia, bo to jest drewno, jakby różne rzeczy wpływają na jakby jej starzenie, zużycie, czy jakieś inne aspekty związane z materiałoznawstwem. Tinergy 0.5 Hard, jeden duży minus. Jest to cena, trzeba się naprawdę dużo za to wykosztować. I jeszcze przy dużej regularności treningów wystarczy miesiąc na wybicie takiej kładziny. No 250 zł, no piechotą nie chodzi, można rzec. Z mojej strony, ja mógłbym grać tym tak naprawdę na forehandzie i na backhandzie bardzo fajnie i mógłbym jakby osiągnąć lepsze wyniki. Mam nadzieję, że następny komplet z klubu uda mi się wynegocjować, że będą to Tinergy 0.5 Hard. Maciek, a jak tam u Ciebie? No ja w związku z tym, że jestem obrońcą, to tylko o forehandzie mogę mówić i ja faktycznie raczej przeniosę się na te okładziny, ponieważ bardziej pasują mi po prostu pod moją grę. Także dziękujemy za obecność, za oglądanie do końca. Pozdrawiamy wszystkich widzów, graczy, którzy zaczynają, którzy są już zaawansowani. Jak coś, wysyłajcie pytania, my tu jesteśmy dla Was i zachęcamy do współpracy. Maciek? Pamiętajcie o lajkach i subskrypcjach. No i wpadajcie na nasze mecze. Ja gram w pierwszej lidze dla AWF-u Gdańsk. A ja gram dla Wiktorii Płock w pierwszej lidze.